Cześć, nazywam się Paweł Jóźwiak-Rodan, jestem reżyserem, a ostatnio stwierdziłem, że jestem także dzieckiem początków. Pozwólcie, że wyjaśnię. Jak miałem 7 lat, w tym oto domu, który teraz już jest na sprzedaż, nie jest nasz, mój tata kupił pierwsze na osiedlu tutaj wideo. Prawdopodobnie pierwsze, jedne z pierwszych. To był czad, kasety VHS, początki VHS-u, oglądaliśmy filmy, no ja głównie bajki, ale pamiętam też Terminatora, Commando i inne tego typu hity. A potem tata kupił kamerę VHS temu oto. Pamiętam, braliśmy ją z kolegami i kręciliśmy filmy, głównie karate. Byliśmy też zafascynowani zjawiskiem ninja i ich znikaniem i robiliśmy takie triki. To były początki VHS. Takie filmy się kręciło. A tata głównie kręcił imprezy rodzinne, ale z jajem. Czy teraz jak jesteś już po komunii, to czy ty jesteś komunistą? A stąd? Nie. To była moja komunia. Na komunię dostałem właśnie komputer, to była Amiga 500+. To był czat, jaka to była grafika. To były początki komputerów osobistych. Potem początki telefonów. Takie były telefony, a nie takie jak teraz, wypasione. Początki demokracji, początki hip-hopu, początki 3D, początki komputerów. I wreszcie to. Początki VR-u. Chris Meek, amerykański reżyser, powiedział, że VR to nowe medium i to medium ostatnie. Jako dziecko początków po prostu musiałem wejść w ten temat. To jest moje miasto, Łódź, miasto filmowe. Jako reżyser zrealizowałem kilka krótkometrażowych filmów fabularnych, w tym cieszący się powodzeniem na YouTubie film 8-9 z raperami. Możecie go sobie sprawdzić. A także dokumentalne, pełnometrażowe rozwinięcie Moje 8-9 pokolenie, gdzie poprosiłem Was o nadsyłanie materiałów. Był to pierwszy w Polsce film crowdsourcingowy, który był złożony z materiałów nadesłanych przez internautów. Jestem także po udanej kampanii crowdfundingowej na wydanie mojego filmu pod tytułem Pielgrzym o byłych więźniach idących pieszo do Moskwy. Popełniłem też kilka filmów z kina gatunków. Były to takie krótkie horrory Utopiec i Operacja Jasnowic. Ale o tym nie chciałbym mówić, ponieważ dla mnie tradycyjne kino w zasadzie się skończyło. Przyszedł czas na film 360 stopni VR, w którym to Ty jesteś w centrum akcji. Holy shit! Jakieś to jest, no. I tak zaczął powstawać pierwszy w Polsce film VR. Pierwsze aktorskie doświadczenie VR. Nie tylko zwykły film 360, dlatego że to doświadczenie masz oglądać w goglach. Zostało po to skonstruowane. Także to jest film, który trzeba obejrzeć w headsetie, dlatego że jesteś we wnętrzu głównego bohatera tego filmu. Jesteś w środku jego głowy. Why do you want to have children? Zagrali wspaniali aktorzy, studenci ze szkoły filmowej. Cześć, nazywam się Ksenia Tchórzko i jestem studentką 3. roku Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. W projekcie Poza ciałem grałam żonę, młodą żonę z problemami małżeńskimi. Tell me the reason, the real reason. Cześć, nazywam się Adrian. W filmie Out of Body byłem odpowiedzialny za kamerę oraz za zaplecze produkcyjne. Projekt Out of Body był dla nas jako ekipy, wydaje mi się, wydarzeniem niezwykłym. Był to tak naprawdę chyba pierwszy projekt w technologii virtual reality, krótkometrażowy, fabularny, którego podjęła się niezależna ekipa młodych filmowców. Możecie sobie sprawdzić, bo nagraliśmy część pierwszą tego filmu i potrzebujemy Waszego wsparcia, aby zrealizować część drugą. Zobaczcie sobie, jaki specjalny hełm skonstruowaliśmy, abyś mógł być w centrum wydarzeń tego filmu. Cześć, nazywam się Kamil Rodek i jestem aktorem w filmie Poza ciałem Pawła Rodana. Jestem pierwszym w Polsce chyba aktorem, który musi nosić na głowie coś takiego. Dzięki tej technice jesteście w stanie śledzić własnymi oczami losy bohatera. Możecie wcielić się w losy bohatera i widzieć świat, który jest naokoło. Be a man, huh? Don't be a pussy. It's nice old fucking daddy. Tym, co dla mnie było takie szczególne i co zapamiętałam i do dzisiaj sobie to wspominam, to, że jak zaczęliśmy kręcić, bardzo szybko okazało się, że
Ekipa nie ma co ze sobą zrobić po słowie akcja, no bo wiadomo, że normalnie wszyscy chowają się za kamerę i każdy obserwuje, jak wygląda scena, a tutaj no, musieliśmy szybko wybiegać z lokacji i czekać za ścianą na hasło stop. Było to wszystko nagrywane w bardzo niecodziennej technologii, w 360 stopniach. I powiem szczerze, że jeszcze nigdy nie miałam okazji grać właśnie w tylu stopniach. How do you imagine that? Don't you feel emptiness in our lives? Yeah! Wirtualna rzeczywistość to bez dwóch zdań medium XXI wieku. Można się go spodziewać w różnych miejscach naszego życia i to już w najbliższych czasach. A na pewno możemy spodziewać się ich w przyszłych kinach, także jesteśmy pewni, że wirtualna rzeczywistość idealnie sprawdzi się w tej formie spędzania wolnego czasu. Sami możecie to sprawdzić, zakładając gogle lub ruszając telefonem lub myszką. Możecie sprawdzić część pierwszą naszego aktorskiego doświadczenia VR. Chcemy nakręcić część drugą i dlatego prosimy Was o pomoc. Nakręciliśmy ten film, jak widzieliście, po angielsku. Mamy jednak wersję polską, nie postprodukowaną i niezmontowaną, no bo po prostu skończył się budżet. Dlatego zaczynamy kampanię w Polsce, aby móc ten film zrobić także w języku polskim. Jak za dawnych lat, kiedy wchodził dźwięk do kina, nagrywano duble raz po angielsku, raz po niemiecku, raz po francusku. My zrobiliśmy tak samo, nagraliśmy po angielsku i po polsku. Dlatego wesprzyjcie nas w nakręceniu części drugiej i w zrobieniu wersji polskiej. Cześć, tutaj Paweł Uszyński z warszawskiego Folia Sound Studio. Film 360 to nie tylko obraz 360, to także dźwięk 360. Czyli taki dźwięk, który, podobnie jak obraz, wraz z ruchem naszej głowy będzie zmieniał perspektywę. Będziemy mogli go słyszeć nie tylko z lewej czy z prawej strony, ale przed nami, za nami i wszędzie wokół nas, tak jak widzimy obraz 360. Pomóżcie nam, wesprzyjcie projekt Poza Ciałem i pomóżcie nam ukończyć ten film również z perspektywy audio. Jeżeli wpłacicie 30 000 złotych, to jest takie nasze minimum, jesteśmy w stanie spostprodukować wersję polską tej części pierwszej oraz resztę pieniędzy wpłacić na kampanię na Kickstarterze, aby uzbierać więcej. I tutaj chwila pauzy w tym montażu. Muszę wyjaśnić, że nie zamierzamy po prostu poprzestać tylko na jednym filmie. Mamy mnóstwo innych pomysłów i chcemy zrobić rewolucję VR pod hasłem VR Storytales. Także sprawdźcie wszystkie nasze progi. Tam jest wyjaśnienie, co zrobimy, jak uzbieramy więcej. Także sprawdźcie to, ale póki co potrzebne nam jest minimum z minimum, żeby odpalić kampanię na zachodzie. To są media, to są opłaty za serwery, to są opłaty być może za przelot, żeby tam polecieć i dogadać szczegóły z partnerami, ale także, żeby wysyłać to, co do tej pory zrobiliśmy na festiwale. Także proszę o wsparcie, wspierajcie nas i bądźmy w kontakcie. Liczę na Waszą pomoc i proszę wspomóżcie Pawła, który ma inspirujące pomysły. Paweł jest totalnym freakiem na punkcie VR-u, jest świetnym reżyserem. Warto w niego zainwestować. Please do. Wspierajcie, bo warto. Każdy dostanie jakąś nagrodę, a to scenariusz, a to rozmowę z nami na Skype'ie, być może spotkanie, być może rolę w tej drugiej części filmu. Wszystko to macie wyszczególnione. Mam nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie lustra i uda nam się wspólnie dokończyć ten projekt. Zapraszam do wsparcia, wspierajcie nas. Wspieraj na wspieram to/VR. Bądź prekursorem. Bardzo chcemy skończyć ten film. Zachęcam wszystkich i do zobaczenia po drugiej stronie. Wspierajcie. I wspierajcie ten projekt, proszę. Wspierajcie.